Podczas wielkiego święta gamingu, jakim jest Gamescom, było nam dane zobaczyć nie tylko takie behemoty jak Resident Evil Requiem oraz Silent Hill Elf, ale też mniejsze produkcje. Dla nas najważniejszą tematycznie okazała się Resident Evil Survival Unit, dostępne wyłącznie na strefie biznesowej Gamescom. Resident Evil Survival Unit, potocznie RESU, jest nową grą z serii Resident Evil tworzoną przez firmę Joy City Corporation we współpracy z Aniplex i NC. Pierwsza z nich pochodzi z Korei Południowej i ma duże doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych. Druga zaś znajduje się w Japonii, gdzie zajmuje się wydawnictwem mang, anime oraz gier komputerowych. Jednym z głównych producentów oraz osobą odpowiedzialną za przekonanie Capcom do rozpoczęcia współpracy nad tym projektem jest Shinji Hashimoto, były producent w Square Enix, odpowiedzialny m.in. za serię Kingdom Hearts, The World Ends With You oraz wiele pozycji z serii Final Fantasy. RESU to połączenie strategii w czasie rzeczywistym z survival horrorem z elementami gry online, skupiona na eksploracji, rozbudowywaniu swojej bazy oraz postaci i walce z regularnie atakującymi nas hordami zombie. Podczas eksploracji gameplay przypomina klasyczne Resident Evil, gdzie przemieszczamy się daną postacią po lokacjach. Obecnie wiemy na pewno, że będziemy mieli dostęp chociażby do kultowego posterunku policji, próbując unikać wszechobecnych zombie oraz zbierając dokumenty i rozwiązując różnego rodzaju zagadki, a wszystko to z punktu widzenia kamery izometrycznej. Znany nam widok z góry jest też wykorzystywany przy segmentach obronnych, podczas których nasze postaci muszą pokonywać fale nadciągających przeciwników od zombie przez pająki, psy, likery, aż po bossów takich jak różnego rodzaju tyranty oraz nowe maszkary, jak na przykład widoczny częściowo w trailerach Mortem, zaprojektowany przez Yoshi Takamano, japońskiego artystę znanego ze swojej pracy nad serią Final Fantasy. Gra jest luźno osadzona podczas incydentu w Raccoon City, dzięki czemu podczas naszych przygód będziemy w stanie spotkać zarówno nowe postacie przygotowane na potrzeby RESU, jak i stare, dobrze nam już znane twarze. Postaci takie jak Claire Redfield, Leonard Kennedy czy Jill Valentine są aktywnie wykorzystywane w promowaniu Resident Evil Survival Unit, lecz na naszych ekranach zagoszczą też mniejsze postaci, takie jak Carlos Oliveira, Barry Bolton oraz, co nas kompletnie zaskoczyło, Alyssa Ashcroft. Dodatkowo Joy City Corporation zapowiada, że w przyszłości możemy spodziewać się większej ilości postaci oraz zaskakujących kolaboracji z innymi markami. Niestety przedstawiciele firmy, z którymi można było porozmawiać, nie chcieli nic więcej na ten moment zdradzać. Szczerze mówiąc, mamy troszkę mieszane uczucia odnośnie tego projektu, przynajmniej jeżeli chodzi o fragment, który udało nam się ograć w trakcie około półgodzinnej prezentacji. Resident Evil Survival Unit ma w sobie dużo oldschoolowego Resident Evil. Kamera, backtracking i zagadki są zawsze mile widziane, ale to klimat i prezentacja produkcji odrobinę urzekają. Takie małe smaczki, jak na przykład animacja otwieranych drzwi, wygląd backgroundów dla niektórych lokacji oraz sposób pokazania znajdowanych dokumentów wręcz przepełnia nostalgią. Sam sound design oraz ambient też były całkiem niezłe, świetnie wpasowując się w klimat Resident Evil. Jednakże grafika oraz animacja najbardziej zawodzi. Brakuje w pełni animowanych cutscenek, wygląd modeli przypomina Resident Evil Outbreak, a animacje zarówno naszej postaci, jak i przeciwników są dość drewniane. Prawdopodobnie wszystkie te niedociągnięcia są ceną, którą twórcy musieli zapłacić, by nasze telefony były w stanie uciągnąć grę, ale jest to wciąż bolesna wymiana. Możemy mieć tylko nadzieję, że w przyszłości zostanie to troszkę poprawione. Gra będzie wychodziła stopniowo, zaczynając od Azji, a do końca 2025 roku ma być dostępna światowo na platformach iOS oraz Android.
Gra nie jest może niesamowicie rozbudowana, ale jako mały dodatek do świata Resident Evil sprawdzi się całkiem nieźle. Mam nadzieję, że deweloperzy nie będą nas zasypywać mikrotransakcjami i płatnymi dodatkami, które miałyby utrudniać kontynuację rozgrywki, a wtedy na pewno znajdzie ona swoich wiernych fanów. Osobiście chętnie sprawdzę, a może okaże się miłym sposobem na zabicie czasu w drodze do pracy. Chciałbym serdecznie podziękować Karolinie z naszego zespołu za cenne informacje i przygotowanie tego tekstu podczas wspólnego pobytu na Gamescom oraz dziękuję też Wam, widzowie, za poświęcony czas. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na nasze media społecznościowe oraz sprawdźcie inne filmy na kanale Projekt Parasol. Do usłyszenia.